Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak malowałem sufit i ściany wykonane z płyty Karton Gips. Jeżeli chodzi o takie płyty z Karton Gips, no to muszą być one poprawnie zaszpachlowane na łączeniach. Chodzi po prostu o to, żeby płyty po pewnym czasie na łączeniu nie zaczęły pękać. I wtedy będziecie widzieć pęknięcie i trzeba będzie poprawić łączenie takich płyt kartonowo-gipsowych. Dlatego do łączenia takich płyt kartonowo-gipsowych trzeba użyć specjalnego kleju do łączenia. Dodatkowo łączenie wzmocnić papierem, siatką z włókna szklanego albo taką specjalną fizeliną. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja przyklejałem te płyty do ściany i jak łączyłem je ze sobą, no to możecie to zobaczyć w filmie Przyklejanie płyt kartonowo-gipsowych. Link znajdziecie w zakładce. Jeżeli chodzi o narzędzie, no to trzeba mieć szpachelkę, trzeba mieć papier ścierny różnych gradacji do wstępnego starcia szpachli, gradacja 80 i potem do wykończenia właśnie tej szpachli, no to 240-180, przynajmniej ja takich używam. Do malowania, no to dobrze jest mieć taki większy pędzel, którym загruntujemy ściany. Jeżeli chodzi o wałek, no to dobrze jest mieć mały i duży wałek, kuwetę malarską, kij do wałka, mniejszy pędzel, którym będziemy malować w narożnikach i w miejscach trudno dostępnych, na przykład koło grzejnika. Przyda nam się też folia malarska, która zabezpieczy nam meble, podłogę, okna przed opryskaniem przez farbę. Trzeba też zaopatrzyć się w taśmę malarską, która umożliwi nam odcięcie sufitu z innym kolorem, jak i ścian. Ale widziałem też, że ludzie niektórzy malują sufit i ściany w tym samym kolorze. Często jest to biały. Bardzo przydatnym elementem też jest drabinka malarska, na którą możemy wejść i sięgnąć w miejsca, które są wyżej położone. Na samym początku zabezpieczyłem okna, tak żeby nie zostały zachlapane farbą. Zrobiłem to za pomocą folii. Dodatkowo zabezpieczyłem parapety kartonem ze starych opakowań. Jeżeli macie już podłogę w pomieszczeniu, gdzie malujecie, albo meble, to też trzeba je zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o połączenia tych płyt kartonowo-gipsowych, no to są one już odpowiednio połączone ze sobą. Teraz trzeba doprowadzić do tego, żeby te połączenia były gładkie. Używam do tego gładzi szpachlowej. Gdybym do tego zadania użył masy szpachlowej, której użyłem do łączenia płyt, no to znacznie trudniej się ją szlifuje i byście dużo czasu i energii poświęcili na szlifowanie tych połączeń. Jeżeli do wyrównania właśnie tej płaszczyzny użyjecie gładzi szpachlowej, no to znacznie łatwiej ona się ściera. Jeżeli chodzi o sufit, no to była zmiana punktów oświetlenia. Z małych halogenów zdecydowałem się na duże lampy 20W, no i rozmieściłem je inaczej niż poprzednie oczka oświetleniowe. I problem tutaj jest taki, że zostały dziury po starych małych oczkach. Poradziłem sobie z tym tak, że naciąłem sobie z listewki centymetr na 4 cm takie listewki. Te listewki włożyłem przez ten otwór, przytrzymałem sobie drutem i śrubą od spodu przez płytę kartonowo-gipsową wkręciłem się w te drewienko. I tu już miałem jak gdyby stabilne podłoże pod szpachlę gipsową. To są dość duże otwory, więc szpachlowałem to na 2 razy. Najpierw wstępnie nałożyłem warstwę szpachli, poczekałem aż ona dobrze wyschnie, ponieważ jest dość gruba i wręcz było pewne, że ona będzie pękać, i potem wyrównałem już na równo z sufitem za drugim razem i poczekałem aż wyschnie. Po zeszlifowaniu nałożyłem gładź szpachlową i wyszlifowałem tak, żeby nie było żadnych uskoków, żeby była płaszczyzna. W jednym miejscu okazało się, że nowe oświetlenie koliduje z otworem po starym oświetleniu. Dlatego najpierw zaszpachlowałem stary otwór, poczekałem aż wyschnie i dopiero po tym wycinałem otwór pod nową lampę. To znacznie uprościło właśnie załatanie tej dziury. Gdybym najpierw wywiercił otwór pod nową lampę i później próbował to szpachlować, no to znacznie gorzej by mi to wyszło. Jeżeli chodzi o wykończenie koło okien, no to narożniki zostały wzmocnione aluminiowymi narożnikami i wszystko zostało wyszlifowane. Jak już wszystkie ściany miałem gotowe do malowania, no to przystąpiłem do pozbycia się całego pyłu, który powstał podczas szlifowania. Na samym początku wyodkurzałem ładnie podłogę, tak żeby żadnego pyłu na niej nie było. Ściany i sufit
przetarłem mopem na mokro czystą wodą. Chodzi o to, żeby ten cały pył zebrać i odczekałem, aż te ściany wyschną. Tak jak widzicie, ja mam tutaj płyty kartonowo-gipsowe impregnowane i wielu ludzi twierdzi, że takich płyt się nie gruntuje. Natomiast ja jestem innego zdania. Zagruntowałem to gruntem głęboko penetrującym. Chodzi o to, żeby ten grunt jak najgłębiej w te miejsca szpachlowane wsiąknął. I zagruntowałem sufit, zagruntowałem ściany i poczekałem, aż ten grunt wyschnie. Po zagruntowaniu ścian może się okazać, że dalej macie jakieś nierówności na ścianie, ponieważ grunt wypłukał pył, który był na przykład w szczelinach. No i tutaj trzeba porobić zaprawki, czyli cieniutko gładzią szpachlową wypełnić ubytki i potem lekko przeszlifować. Miejsca, w których wykonałem zaprawki, powtórnie gruntuję. Jeżeli chodzi o ten sufit, no to on już był 2 razy malowany, bo to jest stary sufit. Prawdopodobnie 2 warstwy farby wystarczą, żeby pokryć ten sufit. Dlaczego 2? Ponieważ robiłem sobie tutaj znaki ołówkiem i jeżeli chodzi o ołówek, no to jest ciężko właśnie zamalować ślady po ołówku. Dlatego jak będziecie coś sobie znaczyć, no to zastanówcie się, czy dużo śladów warto robić ołówkiem albo innym pisakiem. W moim przypadku przeszlifowałem te znaki, zagruntowałem i 2 warstwy farby wystarczyło, żeby zakryć te moje ślady wykonane ołówkiem. Jeżeli chodzi o malowanie, to w zależności od tego, jaką farbę kupicie, trzeba przeczytać instrukcję obsługi i przystąpić do malowania. Jeżeli malujecie sufit i ściany w kuchni i w łazience, no to są do tego specjalne farby. Jeżeli chodzi o farbę, którą ja będę malował, no to mieszam ją tylko i nie rozcieńczam z wodą. Czyli bezpośrednio z pudełka wylewam sobie na tackę do malowania. Zawsze zaczynam malowanie od sufitu. Jeżeli chodzi o narożnik, który łączy sufit ze ścianami, no to maluję je pędzlem, tak, żeby przynajmniej 15 cm białą farbą wjechać na ścianę. I tutaj wam podpowiem, ja nie odcinam bezpośrednio w narożniku sufitu od ścian. Jeżeli mam biały sufit i innego koloru ściany, no to robię taki biały pasek naokoło jeszcze z koloru białego. Wygląda to troszkę inaczej niż zwykle, ale znacznie łatwiej się maluje potem takie sufity i ściany. No i tutaj najważniejsza rzecz, żeby odpowiednią ilość czasu odczekać między malowaniami i potem między malowaniem ściany. Jeżeli zbyt wcześnie przystąpimy do malowania ścian, no to jest duże prawdopodobieństwo, że taśma odcinająca, którą przylepimy, nie będzie trzymać i ona podczas malowania ścian nam odejdzie. Tak jak widzicie, przyklejam naokoło taśmę na odległość grubości taśmy od sufitu. Dodatkowo dociskam jeszcze tą końcówkę, na którą będę wjeżdżał farbą o kolorze ścian. Chodzi o to, żeby ta farba nie podpłynęła do góry pod tą taśmę odcinającą kolor. Zarówno sufit, jak i ściany maluję przy pomocy takiego przedłużacza do wałka. Przy pomocy takiego ramienia nie musimy malować z drabiny czy z krzesła. Dodatkowo mniej się męczymy, ponieważ wykonując mniejszy ruch ręką, wałek wykonuje większy dystans. Oczywiście musimy więcej siły przyłożyć do tego kija od wałka, ale jeżeli chodzi o mnie, no to jest to dla mnie bardziej ergonomiczne. Nie trzeba się schylać, nie trzeba wychodzić na krzesło. Jeżeli chodzi o narożniki, no to w narożnikach maluję pędzlem pierwszy raz. Chodzi o to, żeby dobrze narożnik pokryć farbą. Za drugim razem narożniki maluję już mniejszym wałkiem. Jeżeli chodzi o farbę, no to też ją nie rozcieńczam. Staram się nakładać tej farby tak średnio. Niektórzy malują taką farbą podkładową, na samym początku białą. Chodzi o to, żeby potem za drugim razem pokryć już całą ścianę kolorem. Ja tak sobie pomyślałem, że jak mam i tak 3 razy malować i dodatkowo będę musiał jeszcze kupić farbę podkładową, no to wolę kupić już farbę w kolorze i przemalować te ściany 3-krotnie. Jeżeli widzicie
jakieś przeciwwskazania, żeby te ściany jednak tą farbą podkładową przemalować, no to napiszcie w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. Dobrze by było jeszcze, żebyście wyjaśnili, dlaczego warto malować tą farbą podkładową. Jeżeli chodzi o to, jak malować wałkiem po tej ścianie, no to powiem wam szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym. Zawsze podczas malowania może to wygląda tak jakoś niechlujnie, ale potem jak farba wyschnie, no to jest piękny kolor na ścianie. Napiszcie w komentarzu, czy wy malujecie, nie wiem, od najjaśniejszego punktu, czyli na przykład od okna w jednym kierunku, czy zaczynacie malować z drugiej strony, ponieważ ja nie widzę jakiejś dużej różnicy. Jedyne co, to po nałożeniu drugiej, trzeciej warstwy, no to widać, która część była pomalowana, która nie. I to są jedynie takie plusy. Ja zawsze zaczynam malować pasy od sufitu do podłogi o szerokości mniej więcej 70 cm. Zaczynam od narożnika i maluję, aż wykonam jedną warstwę na wszystkich ścianach jednego pomieszczenia bez przerwy. Po wymalowaniu całości jedną warstwą czekam, aż ona wyschnie zgodnie z instrukcją na opakowaniu farby. I tu jest bardzo ważna sprawa, czytajcie instrukcję do każdego środka, który używacie, tak żeby go użyć poprawnie. Pierwsze przejazdy wałkiem po ścianie zostawiają po boku tego pasa farby grubszą warstwę farby. Nie wolno do tego dopuścić i trzeba te wszystkie grubsze warstwy farby rozwałkować. Gdybyśmy coś takiego pozostawili do wyschnięcia, no to będzie to widoczne na ścianie. W moim przypadku ściany musiałem pomalować trzykrotnie, żeby nie czyścić wałka po każdym malowaniu, po każdej warstwie. No to wsadzam go do worka foliowego, szczelnie zawijam i wiem, że taki wałek nie zaschnie mi do następnej warstwy, którą będę musiał nałożyć. Dobrze jest załatwić sobie taki wałek i pędzel, który nie gubi włosów, ponieważ jeżeli będziecie gubić te włosy podczas malowania, no to one z farbą zaschną i będzie to bardzo brzydko wyglądało. Najczęściej włosie gubią nowe pędzle i kiepskiej jakości. Warto też dobrać jest odpowiednie włosie do danej farby. Wtedy się znacznie lepiej maluje. Po zakończeniu malowania trzeba umyć narzędzia tak, żeby były czyste, bez żadnej farby. Jeżeli na kuwecie malarskiej zostawicie farbę, to ona przy następnym malowaniu może się oderwać od kuwety i będzie wam zostawiać te zaschnięte grudki farby na ścianie. Zaraz po wykonaniu trzeciej warstwy na ścianie odklejam taśmę oddzielającą. Tak jak tutaj widzicie, efekt tego oddzielania wygląda w ten sposób. Napiszcie w komentarzu, jak się wam to podoba, czy wolicie odcinać w samym narożniku. Podpowiem wam tylko tak, że jak macie nierówne ściany, no to bardzo ciężko jest przykleić właśnie w samym narożniku dobrze tą taśmę. A jeżeli przykleicie tą taśmę odcinającą tak jak ja zrobiłem, no to można zgubić nierówności na ścianie. W moim przypadku te ściany były proste, ale że podoba mi się takie odcinanie sufitu od ścian, no to wszędzie teraz maluję w ten sposób. Jeżeli będę malował drugi raz te ściany, no to prawdopodobnie też powyciągam wszystkie lampy. Chodzi o to, żeby po prostu nie oklejać ich, tylko wyciągnąć i wtedy macie płaszczyznę bez żadnych problemów do malowania. To samo dotyczy się gniazdek. Wszystkie gniazdka, jak gdyby osłonki zdemontuję, wtedy jest o wiele łatwiej pomalować. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!